Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że pomimo tego, iż nie możemy spotkać się osobiście na wykładzie, zdecydowaliście się Państwo obejrzeć nasz wykład online na Festiwalu Nauki. Tytuł dzisiejszego wykładu to Wielkie wodne detektory neutrin. Nazywam się Joanna Zalipska i pracuję w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i jestem tutaj, żeby opowiedzieć Państwu o tajemniczych cząstkach, którymi są neutrina. O czym będzie mowa w tym wykładzie? Na początek powiemy sobie, co to są w ogóle te neutrina oraz w jaki sposób fizycy te neutrina badają. Fizycy wymyślili wiele pułapek na te neutrina, w jaki sposób je badać i jak je łapać. I jednym z takich pułapek jest wielki wodny zbiornik Super Kamiokande, który znajduje się w Alpach japońskich. Powiem Państwu również o tym, że fizycy postanowili wykorzystać lód na biegunie południowym, żeby mierzyć neutrina w eksperymencie IceCube. Dodatkowo jeszcze inny eksperyment wykorzystuje wodę w Morzu Śródziemnym, żeby łapać te nasze neutrina. Więc zacznijmy od tego, co to są neutrina. Neutrina to nic innego jak cząstki elementarne. Cóż to takiego jest cząstka elementarna? Cząstka elementarna jest to taki najmniejszy niepodzielny składnik materii. Według istniejącego modelu standardowego, który opisuje w chwili obecnej cząstki elementarne, te cząstki pokazane są wszystkie w tej tabeli na wykresie tutaj. I mamy tutaj między innymi kwarki, z których składają się takie cząstki, które są Państwu bardziej znane jak protony i neutrony. Natomiast te cząstki, żeby one między sobą były powiązane, musi jeszcze istnieć tak zwany nośnik oddziaływania. One się między sobą porozumiewają i ten nośnik oddziaływania nazywa się gluonem. Mamy różnego rodzaju oddziaływania i na przykład dla oddziaływań elektromagnetycznych takim nośnikiem jest foton. Jak Państwo zauważyliście, w tej dolnej części tabelki umieszczone są inne cząstki, które nazywamy leptonami. Jest tutaj nam dobrze znany elektron, ten, który krąży wokół jądra w atomie. I on ma swojego neutralnego towarzysza, właśnie neutrino elektronowe, ten nasz bohater dzisiejszego wykładu. Świat nie jest taki prosty i nie mamy jednego elektronu. Mamy właściwie 3 elektrony. Są 2 cięższe elektrony, które nazywamy mionem i taonem. I one również mają takiego swojego neutralnego towarzysza, którego nazywamy neutrinem mionowym bądź neutrinem taonowym. Jak Państwu pokazać, jak to się ma do tej materii, jak te cząstki mają się do tej materii, która nas otacza? Na tym schemacie pokazana jest po prostu budowa materii. Jak mamy materię, wiemy ze szkoły, że składa się ona z molekuł. Molekuły składają się z atomów. Atomy nie są niepodzielną strukturą. Składają się one z jądra atomowego i z elektronów, które krążą wokół tych jąder. I te elektrony są właśnie niepodzielnymi cząstkami materii, czyli one są właśnie takimi cząstkami elementarnymi. Samo jądro atomowe nie jest cząstką elementarną. Ona składa się z mniejszych składników, z protonów i neutronów. I tak samo protony i neutrony też jeszcze nie są cząstkami elementarnymi. I tak jak już to Państwu wspomniałam, składają się one z tych najmniejszych budulców materii, które nazywamy kwarkami. W całym tym opisie materii, z której my jesteśmy zbudowani, tutaj właściwie nigdzie nie występuje to neutrino. Więc chciałam Państwu pokazać, gdzie właściwie w tym wszechświecie te nasze neutrina, które nas tak interesują, występują. Mogą one zostać wyprodukowane w Słońcu, w reakcjach termojądrowych. One powstają w reaktorach, mogą powstać w wyniku wybuchu gwiazdy tak zwanej supernowej, mogą powstawać w atmosferze ziemskiej. Kiedy promieniowanie kosmiczne zderza się z atmosferą ziemską, wtedy powstaje gro cząstek, między innymi powstają neutrina mionowe i neutrina elektronowe. Dodatkowo my sobie takie neutrina możemy też sami wyprodukować. Używamy do tego przyspieszaczy cząstek, tak zwanych akceleratorów. I ja o tym Państwu trochę później opowiem na przykładzie jednego z eksperymentów, w których nasza polska grupa neutrinowa bierze udział. Teraz, ile jest naszych rodzajów neutrin? Ja Państwu wspomniałam, że są 3 rodzaje neutrin. My mówimy, że te neutrina mają określony zapach. Mamy neutrino elektronowe, mionowe i taonowe. I jeśli tak jak tutaj jest pokazane na rysunku, wyobrazimy sobie źródło neutrin, to zawsze jest tak, że neutrino elektronowe, jak powstaje, ono powstaje w stowarzyszeniu zawsze z elektronem. Jeśli powstaje neutrino mionowe, to ono powstaje zawsze w stowarzyszeniu z mionem.
Nie ma takiej sytuacji, żeby neutrino jonowe powstało w stowarzyszeniu z taonem, z tym najcięższym leptonem. Jeśli powstaje tau, to znaczy, że neutrino, które zostało wyprodukowane, to było neutrino taonowe. Czyli ten znak leptonu, który powstaje w procesie produkcji, on ściśle określa zapach neutrina. I podobnie, kiedy my próbujemy te neutrina zmierzyć, złapać je w naszych detektorach, czyli w tych naszych urządzeniach, to wtedy zawsze, jeśli neutrino elektronowe oddziałuje z materią, to ono zawsze wyprodukuje elektron. Mionowe mion, a taonowe taon. I to jest ważna własność, której później będziemy używać i która nam będzie potrzebna do zrozumienia takich dalszych procesów związanych z neutrinami. Teraz powiem Państwu kilka takich ciekawostek, takich faktów o neutrinach. Neutrina powstały też w wielkim wybuchu, czyli na początku wszechświata powstały tryliony, duża liczba neutrin, które cały czas przez ten nasz wszechświat podróżują. I przez człowieka przeniknie około 30 milionów neutrin z wielkiego wybuchu, czyli to jest bardzo duża liczba i my tych neutrin nie czujemy. Więc inną ciekawostką jest inna ciekawostka, że aby zatrzymać neutrino, jedno neutrino, potrzeba by bloku ołowiu o długości 3 lat świetlnych. To jest 200 000 razy więcej niż odległość z Ziemi do Słońca. Czyli rzeczywiście bardzo daleko, lub również mówiąc jeszcze w inny sposób, że w ciągu życia człowieka zajdzie w nim jedno oddziaływanie takiego neutrina wyprodukowanego w atmosferze. Czyli jest to bardzo, bardzo mało. Widać, że tych neutrin we wszechświecie jest dużo, natomiast bardzo mało z nich oddziałuje z materią. W związku z tym te neutrina jest bardzo trudno zmierzyć i złapać i dlatego potrzeba dużych i masywnych detektorów, żeby te neutrina badać. Jednym z takich eksperymentów jest właśnie eksperyment Super Kamiokande. Jest to wielki wodny detektor, który znajduje się we wnętrzu góry w Alpach japońskich. Jest on umiejscowiony 1 km pod ziemią, pod górą Itekayamą. Jest to taki walec, wielki walec, zbiornik wodny, mniej więcej 40 na 40 metrów i on jest wypełniony 50 kilotonami ultraczystej wody. Na ściankach tego detektora umiejscowione są takie fotoczujniki. My te fotoczujniki nazywamy fotopowielaczami i one mierzą światło. To światło pochodzi z tego faktu, że jak neutrino zaiskrzy w wodzie, ono się zderzy z cząstką wody, to wtedy powstaje mion i ten mion emituje światło. Ja Państwu o tym procesie opowiem za chwilę, natomiast na początku chciałabym Państwu powiedzieć troszkę o historii Super Kamiokande. Ten eksperyment rozpoczął swoje działanie w roku 1996, no więc już jakiś czas temu. W 2001 roku miała miejsce pewien wypadek. W tym roku postanowiono ten detektor opróżnić i wyczyścić i po prostu wymienić część zepsutych fotopowielaczy. Natomiast w trakcie napełniania jeden z tych fotopowielaczy, to jest taka bańka szklana, on po prostu implodował, on się zapadł. Powstała fala uderzeniowa i praktycznie większość fotopowielaczy tych fotoczujników znajdujących się pod powierzchnią wody została zniszczona. No, była wielka tragedia, straty rzędu milionów dolarów. Natomiast Japończycy już praktycznie po paru dniach wydali oświadczenie, że oni ten detektor odbudują, że on zostanie odbudowany. Na początku, w latach 2002-2005 ten detektor działał z połową tych fotoczujników. Po prostu co drugi był umieszczony na ścianie, ponieważ znaczna część ich została zniszczona. I trzeba było te fotoczujniki doprodukować. Jak je wyprodukowano, to w roku 2006 rozmieszczono je już na ściankach detektora i od tego czasu detektor działa już w pełnej swojej krasie, czyli po prostu jest wyposażony we wszystkie fotodetektory, które rejestrują światło. Warto tutaj podkreślić, że w roku 2018, 2 lata temu latem, wypuszczono wodę i czyszczono też ten detektor i po prostu, jak wiadomo, jak w każdym detektorze, część po prostu tych fotoczynników uległa zniszczeniu, trzeba było je wymienić, coś tam poreperować i w tych pracach brała udział dość liczna grupa z Polski. I tutaj są pokazane, widzą Państwo, zdjęcia tych ludzi. To są ludzie zarówno z Warszawy, z NCBJ-u, to są ludzie z IFJ-u z Krakowa, to są fizycy również z Uniwersytetu Śląskiego bądź Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ nasza polska grupa neutrinowa jest dość liczna i dość licznie braliśmy udział w tych pracach tutaj związanych z czyszczeniem tego detektora. W
tym roku też miało miejsce pewne wydarzenie. No, nie opróżniano tego detektora z wody, natomiast rozpuszczono w tej wodzie sól gadolinu. No ma to związek z tym, że po prostu jak rozpuścimy tą sól, to nam umożliwi badanie pewnych oddziaływań neutrin z lepszą efektywnością, znacznie lepiej niż to robimy do tej pory. No a teraz obiecałam Państwu, że powiem, na czym polega cały ten proces rejestracji tego neutrina. Jeśli mamy neutrino jonowe, my mówimy, ono zaiskrzy w wodzie, oddziałuje, jakby to mówimy, przez prądy naładowane wśród fizyków i ona produkuje mion. I jeśli ten mion porusza się w wodzie z prędkością większą niż prędkość światła w danym ośrodku, to wtedy on generuje, wyświeca promieniowanie czerenkowa, takie niebieskie promieniowanie czerenkowa. To jest podobne i analogiczne do tego, jak po prostu samolot ponaddźwiękowy porusza się w powietrzu. On wytwarza taką falę akustyczną uderzeniową. I to jest po prostu dokładnie ten sam mechanizm, tylko że mion porusza się szybciej niż prędkość światła, a nie niż prędkość dźwięku w danym ośrodku. W związku z tym my w naszym detektorze widzimy pierścienie. To jest ten nasz cały zbiornik wodny, po prostu taki rzut całego walca. Jeden punkt to jest jeden fotoczujnik, jeden taki fotopowielacz. I mamy tutaj przykład zarejestrowanego elektronu po lewej stronie i mionu po prawej stronie. Elektron powstał w wyniku oddziaływania neutrina elektronowego, mion w wyniku powstania oddziaływania neutrina mionowego. Jeśli się Państwo popatrzą na te pierścienie, porównają lewy z prawym, to widać, że ten od elektronu jest taki bardziej rozmyty, natomiast ten od mionu ma bardzo ostrą krawędź. I ten fakt jest używany do rozróżniania tych pierścieni. Czyli my z dokładnością praktycznie 1% w tym eksperymencie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy oddziaływało neutrino elektronowe, czy oddziaływało neutrino mionowe. Dodatkowo my badamy również czas przyjścia sygnału przez te poszczególne fotoczujniki i na tej podstawie my jesteśmy w stanie zrekonstruować kierunek, z którego przyszło to neutrino. No jest to bardzo ważne, ponieważ to nam pozwala na przykład zrobić zdjęcie Słońca, będąc wewnątrz kopalni, czyli my jesteśmy kilometr pod ziemią i robimy zdjęcie Słońca przy użyciu neutrin. Nie przy użyciu fotonów, jak to się zawsze robi zdjęcia, tylko przy użyciu neutrin, które one wnikają w tą naszą górę i oddziałują dopiero w tym naszym wielkim wodnym zbiorniku. I tutaj to neutrino, ono zderza się z elektronami krążącymi wokół jądra atomowego, ono wybija te elektrony. Te elektrony poruszają się z prędkością większą niż światło, świecą tym światłem czerenkowa i my widzimy takie pierścienie po prostu w tym detektorze. No i co się okazało? Okazało się, że w tym naszym Super Kamiokande widać prawie o połowę mniej tych neutrin elektronowych pochodzących ze Słońca, niż przewiduje to standardowy model Słońca. I pewna zagadka. Zagadki nasz eksperyment nie rozwiązał. Zagadkę rozwiązał eksperyment z początkiem lat 2000 i on pokazał, że część z tych neutrin elektronowych, która powstaje pierwotnie w Słońcu, zanim one wyjdą ze Słońca, one zmienią swoją tożsamość. To znaczy urodziło się neutrino elektronowe, natomiast ze Słońca wychodzi neutrino mionowe bądź neutrino taonowe. I ta własność neutrin, tego samoczynnego zamiany swojej tożsamości, nazwana jest oscylacją neutrin. Podobny proces został zaobserwowany również w neutrinach atmosferycznych. Ja przypomnę Państwu, że neutrina atmosferyczne to są takie, które powstają w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z atmosferą ziemską. Wtedy powstają głównie neutrina mionowe, ale także neutrina elektronowe. I my sobie możemy badać, z którego kierunku przychodzi to neutrino. I te neutrina mogą przychodzić ponad nas, czyli właściwie ponad tej góry, pod którą znajduje się detektor, jak również one mogą przeniknąć przez całą średnicę kuli ziemskiej, ponieważ dla niej Ziemia jest praktycznie transparentna i tylko niektóre z nich oddziałują w wodzie naszego detektora. I w tym eksperymencie liczono sobie po prostu, ile neutrin przychodzi z różnych kierunków i okazało się, że tych neutrin, które przenikają przez całą średnicę kuli ziemskiej, przychodzi znacznie mniej, niż byśmy się tego spodziewali. Wyjaśnienie było takie, że właśnie w czasie drogi przez tą Ziemię neutrina oscylują. Czy one właśnie zmieniają swoją tożsamość. Jest to neutrino mionowe, które powstało w atmosferze, przechodząc przez promień kuli ziemskiej, średnicę właściwie, ono zmienia się w neutrino taonowe, bądź w małej domieszce w neutrino elektronowe.
I za to została przyznana Nagroda Nobla w 2015 roku. Została ona przyznana dwóm fizykom, Takakowi Kajicie z Uniwersytetu w Tokio, który pracował dla eksperymentu Super Kamiokande, oraz panu Arturowi McDonaldowi ze SNO z Kanady, który pomógł w wykryciu oscylacji neutrin w neutrinach słonecznych. Co my robimy w tym momencie? Ponieważ my wiemy już, że te neutrina oscylują, my chcemy tak ustawić parametry nasze, tak jak odległość między źródłem a detektorem, czy energia tych neutrin, żeby ten proces był jak najbardziej prawdopodobny. Czyli my sobie próbujemy sztucznie stworzyć wiązki neutrin i do tego służą właśnie akceleratory, te przyspieszacze cząstek, którymi się zajmujemy między innymi w eksperymencie T2K. Ja to Państwu opowiem na przykładzie tego eksperymentu, w którym nasza polska grupa neutrinowa bierze udział. W tym eksperymencie, w tym pierścieniu przyspieszaczu cząstek, przyspiesza się protony do energii około 30 gigaelektronowoltów. Te protony wysyłane są na węglową tarczę, gdzie się zderzają z cząstkami tarczy i produkowane są wtórne cząstki, takie jak piony i kaony, które następnie kierowane są do tunelów rozpadowych i tam one się rozpadają głównie na neutrina jonowe z małą domieszką neutrin elektronowych i antyneutrin. W ten sposób powstaje prawie czysta wiązka neutrin jonowych. Tutaj jest na samym dole w ostatniej linijce pokazane, ile tych neutrin powstaje dziennie. Czyli jest naprawdę niesamowita liczba, natomiast bardzo mało z tych neutrin, rzędu 1, maksymalnie 2 widzimy w naszym detektorze, tym głównym detektorze, który znajduje się prawie 300 km dalej. I tym głównym detektorem, którego celem jest badanie tych oscylacji neutrin, jest właśnie ten wodny detektor Super Kamiokande, który również służył do pomiarów neutrin słonecznych i atmosferycznych. Poza tym dalekim detektorem mamy również stację takiego bliskiego detektora, znajdującego się 280 metrów od początku wiązki, po to, żeby mierzyć jeszcze te, mówimy, nieprzeoscylowane neutrina, którym się jeszcze nic się z nimi nie stało. Natomiast my chcemy badać sposoby, mówimy, przekroje czynne na oddziaływania tych neutrin, żeby zrozumieć, w jaki sposób te neutrina oddziałują z materią. W tym eksperymencie, tutaj macie Państwo pokazane zdjęcie, jest około 400 fizyków. To zdjęcie zostało wykonane na zebraniu kolaboracji w Saclay w zeszłym roku, to jest pod Paryżem. I w tej grupie 400 fizyków jest ponad 20 fizyków z Polski, więc całkiem znacząca grupa, w której właśnie bierzemy udział i my z Warszawy, i z naszego instytutu, i z uniwersytetu, i z Politechniki, jak również ludzie z Krakowa, z Katowic czy z Wrocławia. Ja miałam szansę brać udział w budowie jednego z takich podzespołów bliskiego detektora, będąc na postdoku w Vancouver. Natomiast w chwili obecnej, już ponieważ to miało miejsce praktycznie już z 10 lat temu, ten detektor się starzeje i planuje się przebudowę tego detektora. Część tego detektora zostanie zastąpiona takimi nowymi modułami i prototypy tego nowego detektora zostały testowane w 2018 roku w CERN-ie i myśmy w tych testach brali udział razem z naszymi studentami. Następnie ci studenci w oparciu o te dane zebrane w czasie tych testów przeprowadzili analizy i napisali prace magisterskie, które już zostały obronione. A teraz przechodząc do tego, co się w tym eksperymencie tak właściwie mierzy. Jeśli nic by się nie działo z naszymi neutrinami, to jak Państwu mówiłam, produkujemy wiązkę praktycznie czystych neutrin jonowych. W stowarzyszeniu z jonem mamy źródło, czyli naszą wiązkę. I następnie 300 km dalej umieszczony jest nasz detektor Super Kamiokande i jeśli nic by się nie działo, to mierzylibyśmy taki sam strumień neutrin w tym dalekim detektorze, jaki był wyprodukowany na początku wiązki. Ale my widzimy, że część neutrin nam z tej wiązki znika. Jeśli poszukujemy tych neutrin jonowych w dalekim detektorze, to okazuje się, że widzimy ich mniej, niż wynikałoby to z naszych obliczeń i z naszej znajomości strumienia tych wyprodukowanych neutrin. To jest ładnie pokazane na tym wykresie w prawym dolnym rogu. Na niebiesko pokazany jest tutaj histogram rozkładu energii neutrina, jeśli by się z tym neutrinem jonowym nic nie działo. Natomiast część z nich znika i praktycznie to, co widzimy, to są te czarne punkty, bądź ta czerwona krzywa, czyli my widzimy znacznie mniej tych neutrin jonowych. My mówimy, że one przeoscylowały. Co się z nimi stało?
No, one mogły przeoscylować w neutrina elektronowe i to mówimy, że jest taki drugi mod eksperymentu, w którym my poszukujemy tych oscylacji, czyli mamy źródło neutrin jonowych i poszukujemy w naszym detektorze, nastawieni jesteśmy na rejestrację neutrin elektronowych. No i my widzimy rzeczywiście nadwyżkę neutrin elektronowych ponad takie przewidywane tło, bo tam mamy małą domieszkę neutrin elektronowych w wiązce, ale ona jest nieznaczna. No i widzimy, że rzeczywiście, jak pokazuje ten wykres po prawej stronie, my mamy taką czerwoną krzywą, tą czerwoną górkę ponad takim niebieskim tłem, czyli widać, że my widzimy nadwyżkę. I to jest to związane z tym, że część z neutrin jonowych przeoscylowała, zmieniła swoją tożsamość i stała się neutrinem elektronowym. To ilustruje również ten wykres na samym dole w kształcie tej sinusoidy. Na osi X odłożona jest odległość przez energię. No głównie to należy rozumieć tak, że na początku startujemy w punkcie 0 z czerwonej krzywej, czyli mamy same neutrina jonowe. Po przebyciu pewnego dystansu część z tych neutrin jonowych znika i zaczynają pojawiać się niebieskie neutrina elektronowe i następnie następuje taki proces oscylacyjny, że z powrotem wraca do maksimum neutrin jonowych. No i to się powtarza. Jakkolwiek, jeśli Państwo tutaj zwrócą uwagę, mamy tutaj jeszcze zieloną krzywą i praktycznie większość z tych neutrin jonowych, ona się nie przeistacza w neutrina elektronowe, ale w te zielone neutrina taonowe. No więc dlaczego my ich w naszym eksperymencie nie widzimy? Bo tak naprawdę w większości przypadków zachodzi ten proces, który jest tutaj narysowany. Mamy neutrino jonowe jako początek wiązki, a w detektorze daleko powinniśmy obserwować większość tych neutrin taonowych. Jakkolwiek my tego w tym naszym eksperymencie zobaczyć nie możemy, ponieważ energia tych neutrin jest zbyt niska, żeby wyprodukować ciężki lepton tau i żeby ten ciężki lepton jeszcze świecił światło Cherenkova i był w tym detektorze w ogóle obserwowalny. Czyli my tego w naszym eksperymencie T2K ani w Super Kamiokande zaobserwować nie możemy. Coś takiego zaobserwował w inny eksperyment, który się nazywał OPERA i działał on w latach 2008-2012. I był to eksperyment, który był zlokalizowany w Europie. Używał on wysokoenergetycznej wiązki neutrin jonowych, która produkowana była w laboratorium CERN w Genewie. I on wysyłał tą wiązkę 700 km dalej do Włoch, do laboratorium w Gran Sasso. Ten eksperyment to był inny detektor, nie taki wodny cherenkowowski, tylko to był detektor bazujący na emulsji i on mógł praktycznie robić takie zdjęcia tych oddziaływań. I okazało się, że tam można było zrobić zdjęcia i wyodrębnić oddziaływania neutrin taonowych, pomimo tego, że w ogóle w wiązce pierwotnej one nie były wyprodukowane. Czyli to był taki bezpośredni dowód na to, że neutrino taonowe pojawia się w wiązce neutrin jonowych. Teraz chciałam Państwu powiedzieć, co jeszcze badamy w tych naszych neutrinach, co nas w tej chwili najbardziej fascynuje. No my możemy poza neutrinami jonowymi i poza badaniem procesu oscylacji neutrin jonowych w elektronowe badać też takie transformacje dla antyneutrin, czyli antyneutrino jonowe oscyluje w antyneutrino elektronowe. Antyneutrino, czyli antycząstka do neutrina. Czyli mamy materię i antymaterię i nas interesuje, czy te prawdopodobieństwa tych transformacji są takie same, czy one może się różnią między materią i antymaterią. Skąd się bierze w ogóle motywacja do studiowania tego? No, na samym początku mówi się, że nasz wszechświat powstał z wielkiego wybuchu. I na samym początku mieliśmy równowagę i taką samą ilość materii i antymaterii, jakkolwiek te miliardy lat po wielkim wybuchu, jeśli popatrzymy się za okno, cały nasz wszechświat jest zbudowany z materii. No więc co się stało z tą antymaterią? Podejrzewamy, że istniały jakieś procesy, które były asymetryczne, inaczej zachodziły dla materii i inaczej zachodziły dla antymaterii, dlatego ta nierównowaga między materią a antymaterią w przyrodzie jest obserwowalna. I jednym z takich procesów, który podejrzewamy, jest właśnie ta transformacja neutrin, czy antyneutrin. I my mamy takie pierwsze przesłanki, że rzeczywiście te prawdopodobieństwa transformacji nie są takie same. Jakkolwiek te nasze wyniki jeszcze nie są takie jednoznaczne, nie są precyzyjne. My potrzebujemy lepszych, większych eksperymentów, żeby po prostu te obserwacje przeprowadzić. I planowany jest przyszły eksperyment, taki też wielki wodny detektor znajdujący się w Japonii. Ten eksperyment nazywa się Hyper Kamiokande
To ma być też zbiornik wodny, tylko ma być 5 razy większy od tego, który mamy obecnie. Ma on mieć 260 kiloton ultraczystej wody. Docelowo planuje się 2 takie zbiorniki. Na początku wybudowanie jednego z takich zbiorników. Zbieranie danych ma się rozpocząć w 2026 roku. No i program fizyczny, no przede wszystkim ten, co Państwu mówiłam, poszukiwanie tej asymetrii między materią i antymaterią w tych oscylacjach neutrin. Dodatkowo ten eksperyment może badać tak zwaną hierarchię mas, próbować powiedzieć, które neutrino jest cięższe. Może badać również neutrina słoneczne czy supernowej, poszukiwać ciemną materię. Natomiast co się w tej chwili dzieje w tym eksperymencie, który jest dopiero planowany i budowany? No w tym momencie planuje się również, że część z tych fotopowielaczy, które w tej chwili używane są, takie jedne z największych 20-calowych fotopowielaczy do rejestracji, tych fotoczujników do rejestracji światła, zostanie zastąpiona przez takie hybrydowe fotodetektory, że po prostu czasza tego hybrydowego fotodetektora składa się z 10 czy tam z 15 mniejszych fotopowielaczy, czyli tak jakbyśmy mieli takie piksele po prostu. I nasi elektronicy z Politechniki Warszawskiej, oni zaangażowani są właśnie w plany i w opracowywanie elektroniki odczytu takich fotopowielaczy. I właśnie ma być zbudowany prototyp detektora z wykorzystaniem tych nowych fotopowielaczy i tej nowej elektroniki. I on ma zostać przetestowany w CERN-ie w latach 21-22 i my chcemy w tym oczywiście brać udział, żeby nauczyć się tej nowej techniki detekcji, żeby później coś wiedzieć, w jaki sposób to działa już w tym działającym detektorze Hyper-Kamiokandy. To wszystko, co chciałam powiedzieć o tych wodnych detektorach w Japonii. Teraz przejdę do innego eksperymentu, który zamiast wody zdecydował się używać lodu na biegunie południowym. Jest to eksperyment zlokalizowany oczywiście na Antarktydzie. Tutaj mamy kilometry pod ziemią, umiejscowione są sznury z takimi fotodetektorami. I obszar tego detektora to jest 1 km² lodu. Wyposażony jest w 86 strun. Każda taka struna wwiercona w lód zawiera 60 takich fotoczujników. Oni je nazywają Digital Optical Module. To jest praktycznie jeden fotopowielacz u nich. Te struny umieszczone są 1,5 km pod lodem i kończą się na głębokości 2,5 km. Czyli na obszarze, na długości 1 km mamy taką strunę wyposażoną w te fotoczujniki. Również na powierzchni lodu znajdują się takie fotoczujniki. My mówimy, mają stanowić weto, one mają oddzielić takie miony, promieniowanie kosmiczne, które nam wpada z góry do detektora, bo my chcemy badać oddziaływania neutrin wewnątrz tego detektora. Budowa tego eksperymentu rozpoczęła się w latach 2004 i budowano go do 2010 roku. No widać, że dość długo. I to również jest, tak jak ten poprzedni japoński detektor Cherenkowa. Czyli on też bazuje na tej informacji, że neutrino jak sobie oddziałuje w tym lodzie, tutaj w lodzie, a nie w wodzie, ono też w wyniku tego oddziaływania powstaje mion i on ma zasięg kilometrów i on świeci to światło Cherenkowa, które jest rejestrowane przez tą sieć fotopowielaczy zanurzonych głęboko pod lodem. No i po co to wszystko? Jaki jest program fizyczny, co my chcemy w tym eksperymencie zmierzyć? No to jest eksperyment, który przede wszystkim ma służyć do astronomii neutrinowej, czyli ma trochę inny cel niż ten japoński Super-Kamiokandę. Ma on umożliwić identyfikację źródeł kosmicznych, takich jak czarne dziury, rozbłyski gamma czy wybuchy supernowych. I może to obserwować przy użyciu neutrin. No dlaczego neutrina? Ponieważ one są elektrycznie obojętne, one są prawie bezmasowe, prawie nieabsorbowalne, czyli jak one zostaną wyprodukowane, to one niosą informację o tym swoim źródle, gdzie one zostały powstane, praktycznie nie zderzając się i nie oddziałując z żadną materią, czyli one przenikają przez nasz wszechświat i dopiero my je łapiemy w detektorze. I tutaj pokazany jest przykład takiego wysokoenergetycznego neutrina o energii 10-20 petaelektronowoltów, czyli miliony razy większych niż te energie neutrin atmosferycznych. I to neutrino, ono miało obszar około 1 km, czyli w porównaniu z naszym miastem to jest rzeczywiście nie tyle to neutrino, tylko to światło wyświecone przez mion zatrzymujący się, pochodzący z oddziaływania neutrina. I takich przypadków ten IceCube zebrał kilkadziesiąt. I
Tutaj rysunek, ten wykres po prawej stronie pokazuje rozkład energii z różnych źródeł. I na przykład na różowo pokazany jest rozkład kwantów gamma mierzony przez teleskop Fermi, czyli coś takiego ze światła bardziej takiego widzialnego gam docierających do naszych teleskopów. Natomiast widać, że on się kończy na teraelektronowoltach. Natomiast te bardzo wysokie energie są zdominowane przez neutrina właśnie te kosmologiczne, bardzo wysokoenergetyczne i to spektrum właśnie mogło zostać zmierzone przez ten eksperyment na biegunie południowym. Ten eksperyment zmierzył jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. On zmierzył blazar. My mówimy w takim multi-messenger astronomii. Ja to Państwu za chwilę wytłumaczę. Co to jest blazar? Blazar to jest rodzaj bardzo jasnej galaktyki, która w swoim centrum ma supermasywną czarną dziurę w swoim środku, która jest otoczona materią. I z tej galaktyki wysyłane są takie jety, takie wiązki promieniowania w obie strony. To są wiązki cząstek. I na przykład wśród takich cząstek może znajdować się proton, który oddziałuje z kwantem gamma, w wyniku czego powstają piony naładowane. Te z kolei nam się rozpadają na neutrina i te neutrina niosą nam informację, co się w tym blazarze stało. Z drugiej strony może się tak zdarzyć, że w wyniku oddziaływania tych cząstek powstanie pion zerowy, pi0 i ono nam się rozpada na kwanty gamma i również te kwanty gamma mogą do nas dotrzeć. Czyli to multi-messenger astronomii oznacza nic innego, że my możemy ten sam obiekt obserwować zarówno przy użyciu neutrin, jak i zarówno przy użyciu kwantów gamma. I coś takiego zaobserwowano. We wrześniu 2017 roku IceCube zaobserwował bardzo wysokoenergetyczne neutrino i on powiedział mniej więcej z jakiego obszaru to neutrino pochodzi i później Fermi, czyli to jest taki teleskop, on zmierzył wzmożoną emisję promieniowania gamma właśnie w tym blazarze. Czyli my mamy dwie obserwacje, jedną pochodzącą z kwantów gamma, drugą z neutrin, że coś się z tym blazarem wtedy stało. I to jest uważane jako taki początek takiej astronomii właśnie neutrinowej. Ten eksperyment służy nie tylko do rejestracji neutrin pochodzących z kosmosu, jak również może zaobserwować neutrina pochodzące z atmosfery, te, które były obserwowane w tym wodnym detektorze w Japonii, tylko troszkę ten detektor trzeba zmodyfikować, bo on te sznury swoich fotopowielaczy, fotoczujników ma rozstawione dość rzadko. Żeby mierzyć neutrina atmosferyczne, trzeba te fotoczujniki umieścić gęściej i w części tego detektora, w tak zwanym deep core, umieszczone są te sznury nie co 125 metrów, ale co 50 metrów i na sznurze te fotoczujniki umieszczone są nie co 17, a co 7 metrów. Dzięki temu my mówimy, że obniżamy próg detekcji na neutrino i wtedy ono jest z rzędu kilku gigaelektronowoltów i wtedy można obserwować neutrina atmosferyczne. I tutaj również ten eksperyment patrzył się, z jakiego kierunku to neutrino przychodzi. Czy ono przychodzi z góry, pod małym kątem do tego detektora, czy ono musi przeniknąć przez całą kulę ziemską, przez całą średnicę, żeby zostać zaobserwowane. I okazało się, że też zaobserwował taką asymetrię tych neutrin jonowych przychodzących z dołu, że jest ich mniej. Czyli jest to konsystentne z wynikami obserwowanymi w tym japońskim eksperymencie Super Kamiokande i później potwierdzonymi przez ten nasz eksperyment akceleratorowy. Były też inne eksperymenty, które to potwierdziły. I teraz chciałam Państwu pokazać filmik o IceCubie. Myślę, że będzie on interesujący. Astronomers for generations have been looking at the sky, and of course we've done multi-wavelength, multi-energy astronomy. So we look in the optical, or we look in the infrared or the radio, or we can go to higher energies and look in the X-rays and gamma rays. However, once you reach wavelengths as small as high energy gamma rays, the sky is not transparent, it's opaque to light. So we know that there is at least 20% of the universe we have never seen. And so multi-messenger astronomy, in particular neutrinos, using neutrinos instead of light or photons, has the promise of being able to look at energies well beyond what we can do optically. Neutrino astrophysics is a very exciting field because neutrinos are so numerous out there and they play an essential role in many phenomena like supernova explosions or the formation of galaxies or the life, birth and death of stars. The neutrinos we see today come from sources going back to the beginning of the universe
and come from throughout space. Yet they are among the hardest to catch particles. And this poses the greatest challenge to an experiment that is actually searching for astrophysical neutrinos. IceCube was the first experiment of a cubic kilometer in size that was able to see a diffuse astrophysical flux of neutrinos. Nobody had ever built a kilometer cube detector, never mind a neutrino detector. And of course the motivation was to prove that it was large enough to see the cosmos in high energy neutrinos. And we indeed proved this was possible. So how did we do it? Well, it's interesting, the detector was already there. It's a block of ice, highly transparent. Blue light travels 100 meters to more than 200 meters throughout its volume. So it's what physicists call an ideal Cherenkov medium. It's shielded by 1.5 kilometers of South Pole ice, shielded from radiation at the surface and cosmic rays. So all we had to do was instrument it. The construction of IceCube is a huge challenge, and it's a many-year effort. So, I mean, the first articles that were written about the possibility of IceCube were, back in late 80s, early 90s, and we started construction in earnest in like 2003, 2004. And once you get into the construction mode, it's all about schedule. And in our case, the bottleneck was installation of instrumentation deep in the ice at the South Pole. We filled this kilometer cube of natural Antarctic ice with 5,160 photosensors, which are basically 10-inch photomultipliers which you buy in Japan. The real problem was to put them in the ice and to figure out how to read them out. And so we solved that problem. It took a while, but IceCube is ticking like a Swiss watch right now. I went to Pole twice as a grad student to help with the construction of the detector, and I went last year to install some scintillator panels in a R&D project for future upgrades. Every task has a risk, which I think is amplified by the fact that the environment is unique. It is quite high, but it's very cold, very dry, and very isolated. So even simple hardware installation can be challenging. Very challenging, very difficult, a lot of hard work, a lot of pressure, and we had fun. The big question now is where and how are neutrinos produced? There is a type of event that we are looking for. It's called the glacial resonance. It sits at a certain energy where interactions are more likely than at other energies. So we actually should find it. But you never know. I mean, it might not come. And if it doesn't come, that's also fine for us, because then it's a new opportunity to rethink models and make new models and open new windows to eventually new physics. I mean, that's always what gets people excited, me as well. The possibility that there might be something hiding in the data that opens the window for new physics. There's the science, there's the ultimate thing that you want to do, the knowledge you want to bring to the scientific community, and then there's the day-to-day excitement of what you're doing. And it's the kind of thing you can't do by yourself, in a lab down in a basement. This is something where you need a dedicated group of people with a common goal and interest to work together collaboratively to do science that otherwise you couldn't do. Mam nadzieję, że interesujące było dla Państwa zobaczyć, jak fizycy pracują na biegunie południowym. Teraz na zakończenie chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć o jednym projekcie, który zamiast lodu na biegunie południowym wykorzystuje wodę po prostu w Morzu Śródziemnym i ten eksperyment nazywa się KM-FreeNet. Jest to eksperyment,
który podobnie jest detektorem Cherenkova, właśnie zlokalizowanym w wodzie, jak wszystkie te detektory. Tutaj też są takie zanurzone w wodzie pod powierzchnią wody, właściwie od dna morza, takie struny, na których umieszczone są fotoczujniki. Oni to nazywają DOM, Digital Optical Module. I obecnie budowane są dwa takie detektory. Detektor ARCA, który jest dedykowany do pomiaru wysokoenergetycznych neutrin, i detektor ORCA, który ma mierzyć, badać neutrina atmosferyczne. No więc ten program fizyczny jest podobny do tego IceCube'a zlokalizowanego na Antarktydzie. Gdzie te detektory się znajdują? No ten ORCA do pomiarów neutrin atmosferycznych u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii, natomiast ARCA dla tych wysokoenergetycznych neutrin, on się znajduje niedaleko wybrzeży Sycylii, w tym obszarze, w tym rejonie Morza Śródziemnego. Planowana jest jeszcze trzecia lokalizacja u wybrzeży Grecji, natomiast tam jeszcze nie są prowadzone żadne prace w związku z budową tych detektorów. Teraz chciałam porównać te dwa detektory, ARCę i ORCę. Tak więc ARCA ma objętość 1 km², więc podobnie jak IceCube, i ona służy do pomiaru neutrin z kosmosu. Te sznury znajdują się na głębokości 3,5 km i docelowo ma być tam 230 sznurów umieszczonych w takich dwóch obszarach, jak tutaj są narysowane. I obecnie w tej chwili zamontowane są tylko dwa takie sznury. Ten detektor jest w trakcie budowy. Drugim detektorem jest ORCA. Ma on zajmować znacznie mniejszą objętość, praktycznie ma się mieścić w około 250 metrach, na głębokości 2,5 km. Tam te sznury upakowane są gęsto, ma ich być 115 i obecnie w tej chwili znajduje się 6 takich sznurów zamontowanych wewnątrz, po prostu pod powierzchnią wody. I już są pierwsze wyniki pochodzące z tych neutrin atmosferycznych, o których Państwu za chwilę powiem. Na początek chciałam pokazać jeszcze, jak wyglądał montaż i jak wyglądają te fotoczujniki światła. No tutaj taki Digital Optical Module każdy z nich zawiera 31 fotopowielaczy, takich mniejszych, czyli my mamy te piksele umieszczone na całej czaszy tego całego fotodetektora. No i taki sznur ma 18 takich modułów. I one są rozstawione co 90 metrów w arce, co 20 metrów w orce w tym gęstszym detektorze i w odległości wertykalnej albo co 36, albo co 9 metrów i znajdują się, tak jak Państwu powiedziałam, obecnie pod powierzchnią wody. I teraz chciałam Państwu pokazać taką wizualizację, jak wyglądają przypadki mierzone przez te 6 strun znajdujących się pod wodą. Widać, jak przychodzi ten mion z oddziaływania neutrina i jak pojawia się światło i sygnały z fotoczujników. Dobrze. Jak już Państwo wiedzą, jak takie przypadki wyglądają, to sobie zobaczmy pierwsze wyniki. No, spodziewamy się około 5 takich neutrin dziennie, takich oddziaływań, które byśmy widzieli na tej wizualizacji. No i są takie wstępne wyniki badania tych neutrin atmosferycznych i podobnie tutaj jak te pozostałe eksperymenty, ten KM Freenet patrzył na to, z którego kierunku przychodzą te neutrina i się okazało, że jest niedobór tych przychodzących przez Ziemię, czyli to dokładnie to samo, co obserwowały te poprzednie eksperymenty. To nie jest nic nowego, ale to jest takie sprawdzenie eksperymentu, czy on daje rozsądne wyniki. Ten eksperyment jest w trakcie budowy, tak jak Państwu powiedziałam, w tej chwili mamy 6 tych sznurów zainstalowanych, ma ich być 115 i ten drugi eksperyment ARCA ma dopiero 2, a ma być ich tam 230. No więc ten eksperyment w przyszłości, miejmy nadzieję, dostarczy nam znacznie więcej ciekawych wyników. Przechodząc w tej chwili do podsumowania, mam nadzieję, że pokazałam Państwu, że neutrina są to tajemnicze cząstki, które są dla nas dość intrygujące i warto jest zainteresować się fizyką neutrin. Fizycy wymyślili różnorodne wodne pułapki, w które łapią te neutrina. I początki, te detektory, pierwsze z nich powstawały w latach 80. XX wieku. I jakkolwiek nadal te detektory istnieją i są planowane jeszcze większe w przyszłości, my już dużo wiemy o tych neutrinach. My wiemy, że one oscylują, jak Państwu powiedziałam, że one tak zmieniają tą swoją tożsamość i chcielibyśmy te procesy badać bardziej dokładniej. Dlatego właśnie budujemy te nowe eksperymenty wodne. No właściwie nie tylko wodne. Istnieją również inne eksperymenty wykorzystujące scintylatory, ciekły argon, o których Państwu dzisiaj nie mówiłam. I zapraszam do śledzenia
faktów z dziedziny fizyki neutrin. Dziękuję Państwu za uwagę. Jakbyście Państwo mieli jakieś pytania, to jestem dostępna pod podanym adresem mailowym i zachęcam do zadawania pytań i do dyskusji. Dziękuję za uwagę.